Wyobraźmy sobie, że naszą krainą, którą nazwiemy Polus, rządzą Indianie. Na czele społeczności stoi wielki wódz, znany wśród miejscowych jako tańczący z piórem. Rezyduje on w przestronnym białym tipi, finansowanym z danin prostych Indianinów. W jego towarzystwie przebywa żona, milcząca w cieniu. Pod przywództwem wielkiego wodza działa Rada Starszych, złożona z licznych mniejszych rad. Jedna z nich, pogodni i silni, znana również jako PiS, ma szczególne miejsce w sercu przywódcy. Na czele tej frakcji stoi mały wódz, tańczący z kotami, którego powody posłuszeństwa wobec wielkiego wodza pozostają tajemnicą. Od dawna wspomniana rada jest w konflikcie z inną grupą starszyzny, Planem Obywatelskim, w skrócie PO. Ta grupa przekonała inne, mniejsze rady do połączenia sił, tworząc w ten sposób potężną Wielką Radę Starszych, znaną jako Klan Obywatelski, w skrócie KO. Na jej czele stoi mniejszy wódz, Ruda Strzała, który wyjątkowo nie cierpi małego wodza tańczącego z kotami. Zapowiedział, że ukarze wszystkich zamknięciem w mrocznej jaskini na liczne noce i dni. Jego groźby zaczęły się materializować. Pierwszymi ofiarami byli mały wąs i mały kamień, skazani na pobyt w chłodnej, ciemnej jamie przez 700 dni i nocy. Andrzej Duda kolejny raz skompromitował urząd prezydenta. Ułaskawiając przestępców, pokazał, że ważniejsi są dla niego kumple niż bezpieczeństwo Polaków. Cześć, moi drodzy, muszę ten temat poruszyć, bo się uduszę. Jak wszyscy pewnie wiecie, rezydent Duda uwolnił 2 przestępców. Prawo łaski ma być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, a nie do wyciągania kumpli z więzienia. Wczoraj Duda publicznie potwierdził wobec, można powiedzieć, całego narodu swój delikt konstytucyjny z 2015 roku. Ułaskawiając skazanych prawomocnym wyrokiem sądu przestępców Kamińskiego i Wąsika. Ułaskawiając przestępców, Duda po pierwsze uznał de facto nieważność swojego wcześniejszego ułaskawienia. Po drugie skłamał o podstawach wyroku walka z korupcją. Po trzecie skłamał o niepokojach społecznych wywołanych rzekomo uwięzieniem Kamińskiego i Wąsika. Poza tym zrobił kilka groźnych min i taki był bilans tego wszystkiego. Dzisiaj, moi drodzy, Polska nie ma tak naprawdę prezydenta, ma narzędzie do chronienia kolesi i interesów partyjnych jego macierzystej partii, czyli PiS. I tak na zdrowy rozsądek, na zdrowy rozum. Duda stoi na stanowisku, że Wąsik i Kamiński są skutecznie ułaskawieni na podstawie aktu z 2015 roku i ułaskawił ich wczoraj ponownie. I nie wiem, czego tutaj nie rozumiecie. Nasz kieszonkowy Benitko apelował o natychmiastowe procedowanie i uwolnienie. Ubolewał nad tym, że Bodnar, będąc byłym rzecznikiem praw obywatelskich, zachował się niehumanitarnie. Powiem wam tak, ja ubolewam, że facet, który jest doktorem prawa, nie ma podstawowej wiedzy prawnej i braku zdolności czytania ze zrozumieniem. Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z opinią prokuratora generalnego, pana ministra Bodnara, opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia. Niemniej jednak ta opinia jest, procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć,
że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności pana ministra Mariusza Kamińskiego, z uwagi przede wszystkim na jego stan zdrowia w trybie absolutnie natychmiastowym. I powiem wam tak, słuchając wystąpienie tego faceta, nie wiem, być może mylnie, ale doszedłem do wniosku, że ten jego żałosny głosik nie dodaje jemu powagi. Te jego treści, no można powiedzieć, powiedzmy, że pominę. Bo jak zwykle bredził od rzeczy. Jest tak skompromitowanym człowiekiem, że bardziej chyba się nie da, chociaż po nim tak naprawdę można się spodziewać wszystkiego. Co najgorsze, ja osobiście wstydzę się, naprawdę szczerze się wstydzę, że ktoś taki jak Duda jest prezydentem Polski, że reprezentuje nasz kraj, reprezentuje, może przesadzę, ale wszystkich Polaków. Nie, on reprezentuje tylko pisowski elektorat. No i tym razem, można powiedzieć, Duda nie zawiódł swojego pana zgodnie z jego wolą. Ułaskawił dwóch pospolitych przestępców. Prezes jest zadowolony. Pewnie prezes pozwoli mu wyjechać na narty. Elektorat jest zadowolony. No, sługa zrobił swoje, sługa może odejść. Tak naprawdę, tak jak ja to widzę, to powiem wam, że Duda staje przeciw prawu i państwu. Staje po stronie przestępców, którzy wykorzystywali służby do prześladowania przeciwników. Jest to po prostu, powiem wam, wręcz ohydne. Przestępcy, Kamiński i Wąsik, mimo wszystko nadal pozostaną przestępcami i dalej nie będą posłami. Duda udowodnił tylko, że jest po prostu miękiszonem na usługach Kaczyńskiego. I tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę no, nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Mariusz Kamiński jest człowiekiem tak prawym, jest człowiekiem takiego charakteru, że nie ograniczał walki z korupcją wyłącznie do zwykłych obywateli, do tych przysłowiowych, zwykłych łapówkarzy gdzieś tam z urzędów drobnych czy z różnych instytucji. Walka z korupcją odbywała się na każdym poziomie, odbywała się również na tym najwyższym poziomie, również w ówczesnej koalicji rządzącej. I taką właśnie sytuacją była słynna afera gruntowa. Ta korupcja na szczytach władzy dotknęła i przeraziła bardzo wiele elit, które, no cóż tu wiele mówić, prawdopodobnie miały z korupcją sporo wspólnego i czerpały z niej istotne korzyści. Skutkiem tego były później sprawy karne, które zostały wytoczone tym, którzy z tą korupcją walczyli. W sposób tak rzeczywiście bezwzględny, ale skuteczny. Dzisiaj korupcja jest marginesem w Polsce, na szczęście, i mamy nadzieję wszyscy, że już nie wróci. Szczycimy się dzisiaj tym w Unii Europejskiej. To jest wielka zasługa pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Wiecie co, tak się zastanawiam, chociaż może nie do końca, bo jestem niemal pewien i tutaj mogę odpowiedzieć, zanim powiem o czym.
Tutaj moja odpowiedź brzmi nie. A o co chodzi? Zastanawiałem się, czy Duda w ogóle przeczytał prawomocny wyrok i wie, za co zostali skazani Kamiński i Wąsik. Bo to jego przemówienie wskazuje, że chyba jednak nie do końca. Ale z drugiej strony można go podejrzewać, że jest geniuszem, bo moi drodzy, minister Bodnar 7 dni poświęcił na lekturę akt i wydał negatywną opinię. Duda w ciągu kilka godzin przeczytał 50 tomów, bo tyle tomów zawierały cały ten akt oskarżenia. 50 tomów akt skazanych Kamińskiego i Wąsika. I jeszcze zdążył ich ponownie ułaskawić. Powiedzcie, kurwa, czy to nie geniusz? Rekomendacja prokuratora generalnego dla Dudy, by nie stosować prawa łaski wobec przestępców, którzy chcą teraz szantażować władzę głodówką, lecz nie wykazywali skruchy za tyle nieszczęść, jakie wyrządzili, to jedyna i słuszna prawniczo, politycznie, moralnie kara to jest kara więzienia. I teraz kolejna kwestia. Czy Duda spotka się też z żonami i dziećmi niewinnych ludzi skrzywdzonych przez Kamińskiego i Wąsika? Lista jest przecież bardzo długa. Ich łzy są prawdziwe, nie udawane. Te matki, żony osób, które Wąsik i Kamiński skrzywdzili, nie udają smutku, przerażenia, nie latają po telewizjach mówiąc, że nie potrafią włączyć sobie grzejnika. Zresztą co do udawania, zobaczcie sami króciutki, może ta pani zapomniała, ta straszna, pogrążona w smutku, zapomniała, że jest przed kamerami. Te panie, potrafią udawać skromnie ubrane, niemal na czarno, niemal w żałobie, ale się, jak widzieliście, jedna z pań zapomniała, uśmiechnęła, puściła oczko, czyli to już z góry było wiadomo, że Andrzejek wypuści przestępców do domu. Zresztą już dziwne osoby ułaskawiał, także tutaj to było do przewidzenia. Choć przed Wąsikiem i Kamińskim jeszcze czeka odpowiedzialność za Pegasusa, do 3 razy sztuka, może i za 3. razem Duda ułaskawi. A propos ułaskawienia. Moi drodzy, nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale skazanych za te przestępstwa, którzy zostali skazani Wąsik i Kamiński, było 4 osoby. 4 skazanych, 2 ułaskawionych. Czyli małych wieszacie, kumplom pomagacie, tak to chyba można nazwać. Byli dokładnie za to samo skazani, tylko że tych mniejszych, tych 2, co zostało w pace, jakoś żony po telewizjach nie latały, do Dudy nie przylatywały i nie żaliły się, że jak zrobić ciepło i tak dalej, bo to mąż wiedział. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale jak widać, zresztą w PiS-ie to normalne, są równi i równiejsi. Chociaż zapytany przez redaktora o tych 2 skazanych, jeden z pisowców odpowiedział tak. Dlaczego pan prezydent ułaskawił 2, a nie 4?
to myślę, że będzie kolejny etap. Ale dlaczego kolejny? Dlaczego nie od razu? Czym oni się różnią? Jest to równość wobec prawa, czy nie? Zostali skazani za to samo. Przypomnę, może Państwo nie pamiętają, zostało skazanych 4 byłych funkcjonariuszy CBA. Tylko tamci 2 i pozostali nie byli, no, byli podwładnymi tych polityków. No więc właśnie, dlaczego ich prezydent nie ułaskawił? Dlatego, że Kamiński, jak mówił, to jego przyjaciel? Czy dlatego, że nie wiem, panie pośle, bo ich żony nie przyszły, bo może nie mają żon, albo tamte, nie wiem, już zatem ironicznie, radzą sobie z odkręcaniem kaloryfera? Skąd ta różnica w potraktowaniu? Przede wszystkim trzeba... Powiem wam, moi drodzy, tak, po tym, w cudzysłowie, wystąpieniu Dudy, dzisiaj czuję się, jakby ktoś na mnie napluł. Generalnie rzecz biorąc, wziął mnie taki wkurw, bo jest mi po prostu wstyd. Wstyd, że taki człowiek mówi w imieniu narodu. Według mnie nie ma moralnego prawa wypowiadać się w moim imieniu czy w imieniu Polaków, którzy nie godzą się na takie skurwysyństwa w wydaniu PiS. Ci 2 przestępcy powinni gnić w więzieniu. Są przestępcami, są winni śmierci ludzi niewinnych i zaszczutych. Są winni ludzkich tragedii. Nie są żadnymi pieprzonymi bohaterami. Są zwykłymi przestępcami. I dla mnie Duda, jeśli kiedykolwiek cokolwiek znaczył, stracił wszystko w moich oczach. Wiem, że jestem tylko zwykłym szarym Polaczkiem i moją opinię mają w dupie, ale po prostu chcę ją wyrazić, bo mam do tego prawo. I niech mi nikt nie mówi, że prezydentowi należy się szacunek. Nie, kurwa, na szacunek to trzeba sobie zapracować. Szacunku nie można wymagać. Na szacunek się pracuje ciężko, niejednokrotnie przez większość swojego życia. Tak mnie nauczono i tego się trzymam. A ciężko szanować człowieka, który ma interes kraju, można powiedzieć, w dupie. Dla niego najważniejszy jest interes partii. I podejrzewam, że nie bez powodu Kaczyński namaścił Dudę na to, żeby był prezydentem, bo wiedział, że będzie po prostu uległy i będzie ślepo wykonywał polecenia swojego prezesa. I powiem wam, że te pieprzenie Dudy i tych wszystkich pisowskich aparatczyków, że Duda wszystko robił zgodnie z literą prawa, zgodnie z konstytucją, po prostu od tych bredni już mi się żygać chce. Oni po prostu wycierają sobie mordę konstytucją tak, jak oni tego chcą, tak jak to im pasuje. Oni se dobierają zapisy konstytucji do własnych interpretacji. Jeśli coś jest tam nie po ich myśli, to po prostu to omijają, wycinają. Zresztą pokażę wam tutaj chyba najlepszy przykład. Ułaskawił wręcz podręcznikowo ministrów. W obliczu kolejnego wyroku sam prezydent i jego przedstawiciele zapewniają, że ułaskawienie jest w mocy. Żeby nie było wątpliwości, może ja przeczytam po prostu. Profesor Stanisław Waltoś, na którego interpretację prawną powołuje się Kancelaria Prezydenta i politycy PiS, zwraca uwagę, że fragment jego podręcznika jest cytowany wybiórczo. Prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie, również przed prawomocnym wskazaniem. PiS pomija to, co jest dalej. Konstytucje z 21 oraz 1935 nie zezwalały na indywidualną abolicję w postaci ułaskawienia. I chyba słuszne przekonanie, że taka abolicja byłaby przedwczesną ingerencją w wymiar sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Prezydent deklaruje, że ponownego ułaskawienia nie będzie. Powiem wam tak, być może się ze mną nie zgodzicie, być może to błędnie odbieram, ale jak dla mnie osobiście, tak to ja odbieram, Duda bierze udział w niebezpiecznym i szkodliwym dla społeczeństwa polskiego
nie wiem, może to za duże słowo, ale no nazwijmy to spisku uknutym w zdegenerowanym i z nienawiści umyśle Kaczyńskiego. Ten, nazwijmy to, spisek uderza w demokratyczne instytucje państwa polskiego, bezpieczeństwo i zdolności obronne Polski. I dlaczego? Posługuje się przy tym bezprawnym łamaniem konstytucji. Jak już wcześniej powiedziałem, Duda złamał 13 zapisów konstytucji, z tego co wiadomo, mi przynajmniej, w tej swojej karierze prezydenta. Kłamstwem, oszczerstwami, insynuacjami, wprowadzaniem w błąd społeczeństwa i jego, można powiedzieć, demoralizacją, skłócaniem narodu. I jak dla mnie postawa Dudy jest po prostu nieodpowiedzialna, podła i szkodliwa dla Polski i Polaków. I jednym z ostatnich przykładów jest jego bezprawia jest kłamstwo dotyczące skazanych Wąsika i Kamińskiego, którzy bezlitośnie po ubecku skrzywdzili setki niewinnych Polaków i ich rodziny. Uniewinnia, broni, wychwala przestępców prawomocnie skazanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za to, że dopuścili się wobec niewinnych, wolnych Polaków najgorszych przestępstw urzędniczych metodami ubeckimi. Duda zrównał z więźniami politycznymi i kreuje ich na bohaterów. No po prostu żygać się chce. To jest po prostu perfidne, demoralizujące kłamstwo i zbrodnia wobec Polaków, jakby na to, nie wiem, nie patrzeć. Jak dla mnie, Duda nie zasługuje na to, aby w pałacu być nawet lokajem, bo żeby nim być, powinien być lokaj lojalny wobec państwa swojego kraju, którym służy. Jego panami są wszyscy Polacy, których perfidnie zdradził i dla mnie po prostu on przynosi kompletny, całkowity wstyd dla tego urzędu. I tak, nie wiem, no nie ma cenzuralnych słów, żeby wyrazić to, co o tym człowieku myślę i w ogóle o pisowcach. Bo robią ze pospolitych kryminalistów nawet gorzej, bo oni wykorzystywali swój urząd, swoje stanowisko do niszczenia niewinnych ludzi. I taki facet jak Duda czy inni pisowcy gloryfikują ich na bohaterów, na więźniów politycznych. Jest to po prostu ohydne. Należą się odznaczenia. W państwie Tuska trafili do więzienia, dlatego że byli odważni, są odważni, dlatego że walczyli skutecznie z korupcją, która trawiła Polskę, szczególnie w latach 90. i później, aż do czasu powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I właśnie reżim Tuska, koalicja 13 grudnia postanowiła ich ukarać za walkę z korupcją. Ale proszę Państwa, dziś pan prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie, na mocy którego obaj panowie zostali ułaskawieni. To oznacza, że ten niesprawiedliwy, ten fałszywy, ten wyrok, który został podjęty wbrew prawu, wbrew poczuciu praworządności, przestaje istnieć. Więc dziś zwracamy się do ministra sprawiedliwości, żeby błyskawicznie uwolnił panów ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Myślę, że więcej na ten temat nie ma co mówić, bo tu jest chyba wszystko powiedziałem, a nie chciałbym się też zagalopować, że tak powiem. I tak na koniec jeszcze chciałbym poruszyć jedną kwestię, która myślę tutaj właśnie jest powiązana z tym
aktem łaski Dudy, czyli tych dwóch przestępców Wąsika i Kamińskiego. Nie wiem, czy widzieliście wyjście tych dwóch kryminalistów z więzienia. I tutaj nasuwa mi się, no nie wiem, pewna refleksja. Wąsik, jak mi się wydaje, chyba troszeczkę oszukiwał z tą głodówką. Kamiński, jak na kogoś, kto wczoraj umierał, ważył zaledwie 20 deko, no można powiedzieć, że jest w bardzo dobrym stanie. No bo musicie przyznać, że to jest jakiś, nie wiem, cud, że tak chory na odwyku alkoholik Kamiński sam opuścił więzienie, a jeszcze przedwczoraj podobno umierał i ledwo go odratowali. No, ten cud, podejrzewam, trzeba zgłosić no, co najmniej do Watykanu i beatyfikować tego gościa. Ale jak wiecie, w internecie można znaleźć wiele rzeczy, wiele wiadomości. Do sieci też wyciekł raport o stanie zdrowia byłego osadzonego Mariusza Kamińskiego, w którym można było wyczytać: po wystąpieniu objawów choroby alkoholowej, czyli tak zwanego syndromu odstawienia, skierowano osadzonego do celi szpitalnej więzienia w Radomiu. Tam zastosowano standardowe czynności w zakresie alkoholowego detoksu. To jest oczywiście cząstka raportu więziennych służb medycznych odnośnie czynności medycznych wobec Kamińskiego. I tutaj cytuję: po leczeniu wysokimi dawkami benzodiazepin, dożylnie między innymi relanium, zastosowano działania uspokajające, przeciwdrgawkowe, neuroprotekcyjne oraz wyrównanie niedoborów elektrolitów, jak i innym adekwatnym leczeniu, tak zwanym objawem, w wyniku czego po kilku dniach stan pacjenta ze stanu delirium tremens powinien się stabilizować. No i chyba wszystko w tym temacie. Oczywiście no, ci panowie wyszli, czeka ich sława, autografy, wywiady, wizyty w zakładach pracy, wyjazdy do Wiednia służbowo oczywiście. Ale jeszcze chciałbym o jednym panu już tak na koniec wspomnieć. Oczywiście, jak wiadomo, pisowcy nie tylko wycierają se gębę konstytucją czy prawem, ale bardzo chętnie se wycierają gęby Bogiem. I tutaj, jak widzicie, towarzysz Wąsik oczywiście też uważa, że dzięki różańcowi modleniu się wymodlił się wypuszczenie go na wolność. Tylko jak na mój gust, być może się też mylę, ale Bóg chrześcijan nie jest, wydaje mi się, jakimś dżinem od spełniania dowolnych życzeń, tym bardziej przestępców. Nie wiem, gdzie w procedurze uwolnienia Kamińskiego i Wąsika było miejsce na cud. No chyba że cudem było to, że Duda ułaskawił ich po raz drugi i zaprzeczył sobie sam zaprzeczył łaskawieniu z 2015 roku. To może jest cud. Także moi drodzy, panowie modlą się na różańcu i w uwolnieniu z więzienia dopatrują się cudu modlitewnego. Przyznam wam, że nie wiem, gdzie w tej procedurze było miejsce na ten cały cud, jak powiedziałem. Nie jestem pewien, do jakiego Boga zgłosili swoje modły, bo mimo że jestem niewierzący, ale tak mi się wydaje, że wiem, że Bóg chrześcijan
nie jest jakimś dżinem od spełniania dowolnych życzeń, ani zacierania śladów podłości ich wyznawców. Tak czy inaczej, no, cały odwyk Kamińskiego szlak trafił. Wąsik oczywiście już wystąpił też w telewizji Republika, bo jakżeby inaczej, i powiedział tam swoim widzom, wyznawcom: kiedy dzisiaj siadłem do Różańca, otworzyły się drzwi. Przyszedł funkcjonariusz służby więziennej i powiedział: wychodzi pan na wolność. I podsumował: to było wielkie dzieło modlitewne. Nie wiem, nie znam się, być może nie jestem na bieżąco, ale w religii katolickiej, zresztą wszystkich wyznawców, obowiązuje dekalog, którego 8 przykazanie brzmi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Panowie Kamiński i Wąsik tymczasem zdają się na co dzień kierować raczej wątpliwymi moralnie dewizami Kalego, Szwejka i Pawlakowej. I o co mi tutaj chodzi? Dewiza Kalego, znaczy nie Kalego, przepraszam, Szwejka. Jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można. Dewiza Kalego, znaczy dewiza Pawlakowej. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No i dewiza Kalego, którą uwielbiają pisowcy. Jak Kali ukraść krowę, to dobrze. Jak Kalemu ukraść krowę, to źle. I tutaj, moi drodzy, pozwolę sobie również przypomnieć, że w Biblii, w Ewangelii Świętego Mateusza, w rozdziale 7, werset 15 i 16 jest napisane: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. No, idealnie pasuje do właśnie Wąsika i Kamińskiego między innymi. Poznacie ich po owocach. Ten owoc właśnie w postaci Kamińskiego i Wąsika wygląda na w chuj zepsuty. Ten akt ułaskawienia dotyczy popełnionego przestępstwa. Oczywiście nie przywraca ich do funkcji, do mandatów poselskich, które wygasły z mocą prawa z chwilą wydania wyroku. Wszelkie brednie opowiadane nawet przez zwariowanych profesorów prawa, że jest inaczej, nadal są bredniami. Jasne przepisy konstytucji mówią wyraźnie: skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności poseł w przestępstwie, które jest ścigane z urzędu, traci swój mandat poselski. Koniec, kropka. Późniejsza procedura prowadzona przez marszałka Sejmu ma tylko umożliwić klubowi tego człowieka zastąpić danego posła w jego stanowisku, w jego mandacie poselskim. Nic więcej. Panowie, jeżeli będą próbowali wejść do Sejmu i zasiąść w ławach poselskich, popełnią przestępstwo z artykułu 13 kodeksu karnego w związku z artykułem 227, czyli usiłowanie popełnienia przestępstwa podawania się za funkcjonariusza publicznego. Dobra, nie będę więcej przynudzał, bo tu można by było mówić, no, że tak powiem, bardzo dużo i bardzo długo na ten temat, bo to jest temat rzeka, ale tak jeszcze, no, muszę to wam pokazać, specjalnie zostawiłem to na koniec, muszę o tym powiedzieć, być może dotrze co do niektórych właśnie takich, nie wiem, twardego elektoratu PiS-u, chociaż szczerze w to wątpię, ale no trzeba próbować. Wszystkim tym litującym się nad, nie wiem, stanem zdrowia
Wąsika, Kamińskiego, czy nawet Ziobry, który nagle ciężko zachorował. Chcę przypomnieć, że z polecenia właśnie pisowskich funkcjonariuszy, czyli Ziobry między innymi, prokurator przesłuchiwał kobietę w trakcie porodu. I za to między innymi te sukinsyny powinni siedzieć, gnić. Zobaczcie, jakie jest zwyrodnienie i zbydlęcenie. Już też na te zdjęcie, który człowiek tutaj został skatowany, ale to jest też na inny temat, inny materiał. Ale też to, że kobieta była w trakcie porodu, Ziobro zlecił w trakcie rodzenia kobiety ją przesłuchiwać. Zobaczcie, jakie, kurde, to już nawet nie wiem, czy ubeckie, czy nawet nie faszystowskie metody. Jeszcze wcale bym się nie dziwił, jakby kazali jej przestać rodzić, bo ma odpowiadać na pytania. No, takie zbydlęcenie, zezwierzęcenie właśnie w tej partii jest. I myślę, że to chyba będzie na dzisiaj tyle. A to zdjęcie niech wam utkwi w pamięci, że to jest jedna z ofiar Wąsika i Kamińskiego. Także co do niektórych, przemyślcie swój tok rozumowania. A na koniec, jak zawsze, piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, jak wy to całe żałosne ułaskawienie, te żenujące przedstawienie Dudy odebraliście, bo dla mnie to było jakby po prostu Duda napluł w twarz mi, Polakom i szczególnie rodzinom i ofiarom, niewinnym ofiarom Wąsika i Kamińskiego. W sucharze dnia, można powiedzieć, na wesoło, tak na trochę rozluźnienie atmosfery. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia przy następnych materiałach. Cześć! Ja mówię po angielsku, tak, i porozumiewam się po angielsku bez żadnych problemów. The main thing, I think, this all very long and wide issue. But thanks to the Ukrainians who are fighting for the stability of the transatlantic alliance, we're fighting for our values. I mean, you know, we talk about democracy, the rule of law all the time. These guys are actually giving their lives for those values. I can tell you in Warsaw to give this speech. Well, it's incredible. Of course, the times are very difficult, but it's very important that the President of the United States is in Poland again, because it means that we are safe, you know, because with him, he brings those guarantees of... That was the beginning of his interest. Assess our sort of relation when it comes to that point, which is very vague, and it gives one specific example, which is the Working Time Directive, with which the Liberal... Together on your passion for history. Yeah, you know, especially after my first defeat as a party leader in the next election. It was in 1993. From this time, I was on the match. For that, Russia is defeated militarily, then we will have liberal reforms in Russia. Yeah. Every time Russia lost a war, our security system. We had a non-communist government before others. I think people now see the consequences of not having free courts, of not having an independent... So we had to invest. Puis un pro-européen convaincu, il faut se battre pour la position de la Pologne en sein de l'Union européenne. Il faut se battre parce que nous sommes les puissances européennes. Et il faut qu'on va prendre des décisions cruciales concernant le budget. I can tell you very
I'll start with the second question. I have a great respect for the tradition, but I was a Minister of Administration and I was responsible for actually dealing with relations between state and the church. I think that it needs formats of cooperation in the most important matters. One of the absolutely most important in our closest neighborhood, and we do that. But I wanted to tell you about two most important challenges where I would submit to you that cities are at the forefront of global fight in order to. Second is cooperation which is going to north, south. Ja mówię po angielsku, tak, i porozumiewam się po angielsku bez żadnych problemów.